Cześć, witajcie. Dzisiaj zrobimy killera na morską troć, zrobimy Polar Magnusa, a że mamy początek listopada, niektórzy już, że tak powiem, przebierają nogami, czekają na rozpoczęcie sezonu i łowienia z wybrzeża morskiej trotki. Świetny wzór, jeden z takich top 3, że tak powiem, wzorów, które trzeba mieć w pudełku. Także nic dziwnego, wymyślanego, klasyk duński, który łowi. Świetny na zimną wodę. To wygląda tak. Potrzeba stosunkowo niewiele tych materiałów, ale trzeba mieć dobre te materiały, żeby ta mucha też wyglądała. A co ja używam do robienia tej muchy? Także przede wszystkim morski haczyk, to jest moja seria 880, kute, lekko grubszy haczyk, drut, także nie musimy dowijać ołowiu, a niektórzy jeszcze dowijają. Zresztą ołów jest, powiedzmy, nie do końca wskazany, szczególnie w Danii. Oczka, bedchainy, silvery, dodatkowo dubbing Spectra to jest dokładnie kolor 902 na tłów. Pióra będziemy mieli Grizzly, tu jest akurat z kapki genetycznej, robię tylko na takich kapkach. Jeżynkę przednią zrobimy z piór koguta w kolorze Hot Pink. To musi być taki kolor, bo jak widać one robią świetny efekt w wodzie, ryby inaczej widzą te kolory. Przewiniemy dubbing, wzmocnimy jeżynkę na tułowiu płaskim drutem Sybaja, to jest rozmiar medium. No i z materiału mam wszystko, wiadomo, wzmocnimy wszystko super glue, żeby to się trzymało. No więc materiał mówiliśmy, zaczynajmy. Tak wygląda Polar Magnus. Genialna mucha. Jedna z takich, tak jak mówiłem, którą trzeba mieć w pudełku, jak łowimy trotkę, w szczególności w tym okresie zimniejszym. No i tyle. No, zapomniałem powiedzieć jednej rzeczy na początku. Oczywiście o nitkach, tak? Używam nitka, będzie bazowa, to jest 50 GSP i będzie też fluoniutka między oczka. Także zdejmujemy muchę, bierzemy haczyk. To jest rozmiar 4. Taki uniwersalny rozmiar przy trotce. Często na takim właśnie rozmiarze robię. Mocujemy haczyk. Dobra. I tak, bierzemy tą właśnie fluonitkę. Fluoróżowa. Teraz bierzemy bedchaina. Ja sobie już tu wcześniej odciąłem po prostu jakimiś kleszczami. Wiadomo, w środku jest drut, więc nie róbcie tego nożyczkami, szkoda nożyczek. I teraz tak, jak przywiązuję tego bedchaina, te oczka, przykładam mniej więcej tak. I później obracam trochę. Akurat się ześlizgnęło w jedną stronę, ale z przodu zostawiam trochę miejsca. I 8 robimy. Jeszcze nie skończyliśmy, daję super glue. Niech to fajnie złapie, tak? Jak zrobicie taką większą, że tak powiem, kulkę między oczkami, to też dodatkowo świeci. No niestety finisher został, więc zrobiliśmy to palcami. No i mamy tutaj, tak? I teraz bierzemy właściwą nitkę. To jest 50 GSP. Przechodzimy na koniec trzonka. I tak, robimy ogonek. Ogonek robimy z 2 piór koguta. To jest szyjna kapka. Staramy się wybrać 2 podobne pióra. Może takie wybierzmy troszkę większe, żeby było takie ładne zaokrąglenie, że tak powiem.
dwa takie. Już tam jest trochę przebrane. Szyjna niesiodłowa. Dobra, mam. I dwa piórka, tak? Składamy je do siebie. Tą zewnętrzną częścią do siebie i robimy wtedy taką właśnie fałeczkę. Mniej więcej wyrównujemy, żeby były na podobnej długości te końcówki. No i to jest tak. Przykładam. Zawsze powiedzmy około centymetra gdzieś poza haczyk wychodzę. Przekładam do drugiej ręki. Wchodzę nitką pomiędzy palce. Tu można troszkę lekko naciągnąć. I nitką przechodzimy do przodu. Nożyczkami przycinamy za oczkami. I jak Wam się wyrwie akurat z genetyka dłuższe pióro, także spokojnie z tej końcówki zrobicie jeszcze później jeżynkę na tułowiu. Tutaj się nam, powiedzmy, te pióra mi takie odrobinę krótsze wyrwały, więc na jeżynkę na tułowiu zrobimy po prostu z innego pióra. Wracamy nicią. Ok, i mamy. Teraz tak, teraz mocujemy drut. To jest medium flat wire sybajowski, srebrny. Mocujemy go, wracamy nicią. Teraz pewnie wiecie, co zrobię, bo zaraz będzie dubbing, 902 Spectra, a dubbing to dajemy na super glue. Wtedy on nam się świetnie będzie trzymał. Akurat ten kolor to jest fajny taki miks różnych odcieni. Jeszcze troszeczkę. I to jest tak. Dubbing mamy, tułów mamy. Wybieramy jakieś piórko na jeżynkę. Jakieś takie. Będzie ok. Ten początek z tą grubszą częścią stosinę sobie odcinamy. Przykładam tutaj za oczka. Nitka cienka, więc spokojnie możemy sobie tych nawojów kilka zrobić, mocno dociągnąć. Bierzemy szczypce, łapiemy piórko. Robimy kilka nawojów, tak. Bierzemy drut pod piórko. Tu na razie go zwalniamy. I przechodzimy do przodu. Jak wam się jakieś tam piórko, promień położy, nie przejmujcie się. To i tak później wyczeszemy jakimś rzepem, szczoteczką. Odkręciliśmy tak w kółeczko, że tak powiem, drut. Resztę piórka nie potrzebujemy. Teraz bierzemy jakiś tam rzep. Może ten nie jest jakiś, ale specjalny. Dzięki, Piotrek. Wyczesujemy. Tu jakiś promień nam odstaje. Przeczesujemy sobie tak do tyłu. Ok.
Właściwie ta mucha już łowi, więc spokojnie. Ale żeby właśnie skuteczność na tą zimną wodę była, więc dodajemy tą jeżynkę przednią, jak w oryginale, różowa. Jakieś pióro koguta najlepiej, czy kurę też. I tak wygląda. To jest z siodła koguta, farbowane z Harelina. Fajny, sprawdzony kolor, akurat odcień. Ten początek tu powiedzmy nie używam. Możecie sobie czasami przymierzyć, przyłożyć tą stosinę, żeby to była troszeczkę ta powiedzmy dłuższa od tej jeżynki. Ja robię około 2-3 nawoje. Wszystko zależy też jak chcecie, czy chcecie delikatną jeżynkę, czy żeby jednak mocniej, że tak powiem, ta mucha była zaakcentowana. I tak samo tutaj sobie wsuwam tak jakby między jeżynkę a za oczko. Przytrzymuję kolejnych kilka nawoi, żeby złapać pióro. Bierzemy znów szczypce, piórko. Sobie tak naprężam do góry, przeczesuję do tyłu te promienie. One wam się tam lepiej ułożą. No i nawijamy. Raz, mamy pierwszy nawój. I robimy drugi nawój. I powiem szczerze, wygląda fajnie. Także na 2 nawojach skończymy. Te promienie były takie powiedzmy bogatsze. Dobra. Odetniemy sobie. Przeczeszemy też do tyłu. Sobie, że tak powiem, zakończę w ten sposób. Finisher został na drugim biurku. Odetniemy. No jak widzicie, Polar Magnus zrobiony. Świetna mucha, genialna mucha. Ja jeszcze tutaj wykańczam w ten sposób. Biorę znów klej Super Glue. I tu, gdzie była nić, dajemy po kropelce. Niech to złapie, nic tam się nam nie odwiąże. No i tyle. Chciałem tą muchę wam już dawno temu zrobić, a sezon właśnie za niedługo ruszy, więc ja polecam, zróbcie sobie coś takiego. Kilka materiałów, tak. Dokładnie robię, pokazałem wam tak jak ja robię dla swoich klientów od lat, więc sprawdzona receptura. Zróbcie sobie, jedźcie, łówcie. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.